Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o polskim wątku w sprawie zamordowania prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego. Dowiecie się, dlaczego główny oskarżony w tej sprawie, Lee Harvey Oswald, kontaktował się z zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych polskim emigrantem. Ten film zatytułowałem Polski ślad w zamachu na prezydenta Johna Kennedy'ego. A partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Był ciepły piątkowy poranek 22 listopada 1963 roku, gdy prezydencki Air Force One wylądował na lotnisku Love Field w Dallas. Pogoda wydawała się wręcz idealna na przejażdżkę prezydenta Johna Kennedy'ego po mieście i spotkanie z mieszkańcami Dallas. O godzinie 11:50 kawalkada samochodów z Kennedym ruszyła spod lotniska. Stojący przy trasie przejazdu prezydenta mieszkańcy Dallas witali go oklaskami i okrzykami radości. Gdy pół godziny później kawalkada skręciła w Elm Street, rozległ się krzyk pierwszej damy, Jacqueline Kennedy. Boże, trafili go w głowę. Nieznany zamachowiec oddał 2 strzały do prezydenta z dużej odległości. Pierwsza kula trafiła go w szyję, a druga rozerwała mu płat ciemieniowy. Lekarze przez pół godziny próbowali jeszcze go ratować, ale bezskutecznie. Here is a flash from the Associated Press, Dateline Dallas. 2 priests who were with President Kennedy say he is dead of bullet wounds. O godzinie 13 prezydent Kennedy zmarł. Jakąś godzinę później z jednego z budynków usytuowanych w rejonie miejsca zdarzenia wyprowadzono skutego kajdankami Lee Harveya Oswalda, nikomu nieznanego typa, który miał rzekomo strzelać do prezydenta. Następnego dnia Oswald został oficjalnie oskarżony o zamordowanie prezydenta Kennedy'ego. Amerykańscy śledczy, prześwietlając życiorys Oswalda i jego kontakty, bardzo szybko trafili na niejakiego George'a de Mohrenschilda i jego żonę Jenny Legon, którzy mieli być jego najbliższymi przyjaciółmi. Od razu zlecili ich inwigilację, która trwała przez wiele miesięcy. Rezultaty tej inwigilacji były bardzo ciekawe. Okazało się, że Mohrenschildowie spotkali się kilkadziesiąt razy z przedstawicielem polskiego biura radcy handlowego w Haiti, Włodzimierzem Galickim. Potem, jak ustalono, na pokładzie zachodnioniemieckiego statku handlowego uciekli do Europy. Nie znano jednak powodu ich ucieczki z Haiti. To wszystko postawiło kolejne pytania na temat tego, kim rzeczywiście jest i dlaczego uciekł przyjaciel Oswalda, rzekomego zabójcy amerykańskiego prezydenta. George de Mohrenschildt był postacią bardzo ciekawą. Urodził się w 1911 roku w Mozyżu na Białorusi, w rodzinie arystokratycznej. Jego ojciec, Sergiusz von Mohrenschildt, był wiceprezesem firmy naftowej w Baku, która należała do brata Alfreda Nobla. Pełnił też funkcję honorową marszałka szlachty guberni mińskiej. Gdy w Rosji wybuchła rewolucja, Mohrenschildt senior przez jakiś czas był nawet wiceministrem rolnictwa Białoruskiej Republiki Rad. Jednak w 1922 roku uciekł z Białorusi do Polski i zamieszkał w Wilnie. Tam Mohrenschildowie przyjęli polskie obywatelstwo. W Wilnie młody Jerzy Mohrenschild chodził do szkoły, w której dyrektorem był jego ojciec. Tam też zdał maturę. Po maturze odbył półtoraroczną służbę w szkole podchorążych w Grudziądzu. Otrzymał stopień sierżanta i kandydata na podporucznika.
Potem wyjechał na studia do Antwerpii i Liège, uzyskując tam doktorat z geologii. W 1939 roku Mohrenschildt udał się do Stanów Zjednoczonych. Tam zmienił nazwisko na George D. Mohrenschildt. Gdy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, Mohrenschildt otrzymał powołanie do polskiego wojska, ale się do niego nie stawił. W 1942 roku nakręcił w Ameryce film o polskim ruchu oporu, prawdopodobnie otrzymując zdjęcia do jego realizacji od niemieckiej wytwórni UFA Film AG. Brytyjski wywiad ostrzegł wówczas Amerykanów, że de Mohrenschildt może pracować dla Niemców. W rezultacie tego został on zatrzymany przez amerykańskie FBI, które oskarżyło go o nielegalne fotografowanie amerykańskich instalacji wojskowych nad Zatoką Meksykańską. Ale po jakimś czasie Mohrenschildt został zwolniony z aresztu. Być może pomogła mu w tym córka jednego z amerykańskich milionerów, z którą pozostawał wówczas w związku małżeńskim. W 1945 roku, gdy skończyła się wojna, Mohrenschildt poznał Jenny Legon, rosyjską emigrantkę o komunistycznych przekonaniach, z którą zawarł kolejne małżeństwo. Oboje po jakimś czasie przeprowadzili się do Dallas. Tam prowadzili życie komunizujących ekscentrycznych ateistów, podróżujących po świecie i kręcących amatorskie filmy. W czasie jednej z takich podróży do Meksyku spotkali się z przebywającym tam Anastazym Mikojanem, członkiem sowieckiego biura politycznego. W Dallas Mohrenschildowie poznali Lee Harveya Oswalda, prostego robotnika deklarującego swój radykalny komunizm. Pomimo że pochodzili z różnych klas społecznych, Mohrenschildt był arystokratą, a Oswald zwykłym robotnikiem, szybko zbliżyły ich do siebie komunistyczne poglądy. Co jeszcze ciekawsze, Lee Harvey Oswald przez prawie 2 lata przebywał w Związku Sowieckim, skąd przywiózł do Stanów Zjednoczonych swoją żonę Marinę, która, jak się później okazało, była siostrzenicą pułkownika KGB. Co oprócz komunistycznych poglądów łączyło jeszcze Oswalda i Mohrenschilda? Tego dokładnie nie wiemy, ale generał Jon Michaj Paczepa, były szef wywiadu rumuńskiego, który w 1978 roku uciekł do Stanów Zjednoczonych, w swojej książce Zaprogramowany, aby zabić, stwierdził, że de Mohrenschildt był tak zwanym oficerem wsparcia dla Oswalda. Z kolei oficerem prowadzącym Oswalda, jak twierdzi Paczepa, był Walery Kostikow alias Kostin, na co dzień skromny sowiecki dyplomata z ambasady Związku Sowieckiego w Mexico City. Sowieckie KGB miało zwerbować Oswalda w 1956 roku, gdy ten pełnił służbę wojskową w amerykańskiej armii w Japonii. Tę tezę według Paczepy miał potwierdzać dziennik Oswalda, który zaczął prowadzić w 1959 roku. Tyle tylko, że już pobieżna analiza tego dziennika każe sądzić, że Oswald mógł co najwyżej własnoręcznie przepisać ten dziennik, a napisał go najprawdopodobniej jakiś sowiecki specjalista. Ten jednak do tego zadania się niespecjalnie przyłożył, bo w dzienniku Oswalda jest zbyt dużo błędów, które podważają jego autentyczność. Na przykład, mówiąc o sytuacji w Związku Sowieckim w 1960 roku, autor dziennika podaje sowieckie ceny w tzw. nowych rublach, gdy tymczasem weszły one do obiegu dopiero w 1961 roku. Najprawdopodobniej wspomniany dziennik miał na celu chronologiczne ułożenie nieprawdziwego życiorysu Oswalda na wypadek ewentualnej konieczności tłumaczenia się przez niego amerykańskim władzom. Wróćmy jednak do związków Mohrenschilda i Oswalda.
15 kwietnia 1963 roku Oswald strzelał, ale niecelnie, do emerytowanego generała Edwina Walkera, który miał skrajnie prawicowe poglądy, za co został zwolniony z armii. 4 dni po tym zdarzeniu Mohrenschildowie wyjechali na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Po drodze, zaglądając na Haiti, a potem wpadając jeszcze na 2 dni do Dallas, gdzie znowu spotkali się z Oswaldem. W końcu czerwca 1963 roku Mohrenschildt był już na stałe w stolicy Haiti Port-au-Prince. Tam miał zajmować się poszukiwaniem złóż ropy naftowej. Tam też zastała go śmierć Kennedy'ego. Amerykańscy śledczy ustalili, że w stolicy Haiti George de Mohrenschildt kilkadziesiąt razy spotykał się z Włodzimierzem Galickim, szefem biura radcy handlowego, które to biuro oficjalnie podlegało ambasadzie PRL w Meksyku. Czy de Mohrenschildt, oficer wsparcia Oswalda, przy pomocy Galickiego uzgadniał wówczas z KGB swoją rolę w zabójstwie na Kennedy'ego? Wiele na to wskazuje. W każdym razie, zaraz po zamachu w Dallas władze komunistycznej Polski za pośrednictwem biura handlowego kierowanego przez Galickiego zakupiły włókna sizalowe z plantacji, w której udziały miał de Mohrenschildt. W ten sposób mogły stworzyć alibi dla spotkań Galickiego z Mohrenschildem, których Amerykanie doliczyli się aż kilkudziesięciu. Jak ustalili, w spotkaniach tych uczestniczył jeszcze jeden Polak, Wojciech Stawiński. Ten ostatni mógł być zaufanym kurierem, który miał zawieźć KGB ważne informacje od Mohrenschilda. Czego te informacje dotyczyły? Tego nie zdołali ustalić amerykańscy śledczy. W każdym razie, jakiś czas po zamachu na Kennedy'ego, biuro handlowe Galickiego zostało rozwiązane, a on sam zapadł się pod ziemię. Kilkanaście miesięcy później zaczęli ginąć ludzie, którzy mogli mieć związek z zamachem na amerykańskiego prezydenta. Między innymi 12 października 1964 roku zamordowano wracającą z pracy Mary Pincott Meyer, kochankę Kennedy'ego, z którą był związany w ostatnim okresie przed zamachem. Prawdopodobnie Meyer wiedziała coś, co mogłoby naprowadzić badającą sprawę komisję Warrena na rosyjski ślad. Upozorowano napad na nią na tle seksualnym, zakończony strzałem z pistoletu, którego jednak nigdy nie znaleziono. Obawy zaczęli mieć wówczas wszyscy, którzy cokolwiek wiedzieli o zamachu. W połowie lat 70. tajemniczo zniknął również de Mohrenschildt. Stało się to zaraz po tym, jak w jednej z paryskich restauracji spotkał się z holenderskim dziennikarzem Willem Oltmanem, który drążył temat zamachu na Kennedy'ego. Kilka dni po tym zaginięciu de Mohrenschildt nieoczekiwanie pojawił się w Dallas, ale nie na długo. Na własną prośbę zgłosił się wówczas do szpitala psychiatrycznego, w którym przebywał kilkanaście miesięcy. Niewykluczone, że ten pobyt miał go uchronić przed ścigającymi go mordercami i niewykluczone, że ci mordercy pochodzili z KGB. W każdym razie 29 marca 1977 roku, w przeddzień złożenia kolejnych zeznań w sprawie zamachu na Kennedy'ego przed specjalną komisją parlamentarną Izby Reprezentantów, de Mohrenschildt popełnił samobójstwo, strzelając sobie w gardło. Miał też pozostawić list, w którym bronił niewinności Oswalda i schlebiał nieżyjącemu już byłemu sowieckiemu dyktatorowi Nikicie Chruszczowowi. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak Rosjanie widzą dzisiaj historię Polskiej Armii Krajowej, która w czasie II wojny światowej była największą armią okupowanej przez Niemców Europy. Dowiecie się,
Dlaczego obraz Armii Krajowej jest w Rosji zupełnie inny od tego, który znamy dzisiaj w Polsce? Ten film zatytułowałem „Jak Rosjanie piszą historię Armii Krajowej”. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.